Idę ulicą przez centrum Bejrutu. Zwykły chodnik. Nic nie zapowiada, co za chwilę się stanie. Ceglany mur po lewej stronie. Jem słodką bułkę, odgłosy miasta wokoło. Zostało mi jakieś 2 km do lotniska. I nagle jeb! Ktoś wyskakuje znikąd. 2 typów za moich pleców. Dostaję uderzenie. Uginają mi się nogi, zanim zdążę się zorientować. Klęczę twarzą wbitą w mur. Cegła pachnie takim kurzem i ulicą. Koleś naciska mnie mocno, jakby chciał mi wprasować głowę w tą ścianę. Nie wiem, czy to jego ręka, czy to noga. Patrzę w bok, w kierunku mojego plecaka i czuję to, co zostaje w pamięci na całe życie. Lufa karabinu wbita między łopatkami. Te milisekundy wbijają się w głowę jak opiłki. Ruszcie jeszcze raz, a cię zaszczelę! Krzyczy łamanym angielskim. Wyczuwam w nim jednak jakąś niepewność. Może on też się boi. Gość może spanikuje. I co wtedy? Zastrzeli mnie tu, na środku ulicy? To koniec? Czy mogę zadzwonić do córki? Może oni wiedzą, że byłem w Palestynie w tym roku? Worek, gruby, duszny, narzucają mi na głowę i w tej ciemności pojawia się nie tylko strach, tylko taka cisza. Bo kiedy nie widzisz, to słyszysz. Krótkofalówki, głosy w obcym języku, szuranie butów, pisk skuterów, trzaskanie drzwi samochodów. Co się tak trzęsiesz? Pyta nagle prześmiewczo jeden z nich. Bo mam karabin w plecach wbity i się boję? Mówię to i czuję, że mam nogi jak z waty, plecy mokre, jakbym dopiero wyszedł spod prysznica. Ciężko mi się oddycha, jak dziwne poczucie zamknięcia. Mam klaustrofobię, odsłońcie mi usta. Mówię ledwo przez ten worek. Robią to i tylko to. Nadal kręczę z tym workiem na głowie. Czarni, tak ich nazywam. Najpierw kilku, później kilkunastu. 3 czarne Jeepy GMC, normalnie jak z jakiegoś amerykańskiego filmu. Skutery, naliczyłem 6, może 7 sztuk. Większość z nich ma broń w kaburach przy paskach. To na pewno policja, myślę. Mają mocne metody, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Do tego ten niebiesko-czerwony kogut mrugający z jednego z jeepów. Biorą mi telefon, przeszukują kieszenie, torbę, plecak, zabrali wszystko, kamerę, czapkę, sprzęt fotograficzny. Jeszcze nie wiem, że jedna z kamer właśnie się włącza i nagrywa. Nie ja to zrobiłem. Ktoś z nich przypadkiem musiał nacisnąć przycisk i się to nagrało. Wróci do mnie ta sytuacja jak bumerang za kilka dni. Stick to the wall. Okay. Give me your hand. So just breathe. Yes, 1 minute, 1 minute. Position. What? Then I just breathe because Drink? breathe. No. Breathe? Yeah. Yeah? Little bit, yes. Thank you very much. Thank you. Mr. Kenna? Yes, thank you. Because I'm claustrophobic. To był najstraszniejszy moment w moim życiu. Worek na głowie, łańcuch na rękach i wycelowana broń w plecy. Pytają mnie, co robię, czy jestem dziennikarzem, czy streamuję na żywo. Mówię prawdę, że jestem youtuberem, że idę na lotnisko, że zwiedzałem Bejrut, nagrywałem w świątyni w Baalbek, że jadłem po południu nawet kebaba z baraniny. Mówię takie pierdoły, że zaraz odlatuję do Afryki. Dużo mówię, bardzo dużo. Jakbym słowami chciał ich przekonać, że to nie ja. Ale nie robi to na nich żadnego kompletnie wrażenia. I wtedy pierwszy raz go widzę. Mr. Big, tak go nazywam. Facet pod 60, siwy, tygodniowy zarost, też siwy, ma ze 2 metry minimum wzrostu, garnitur ciemny fiolet, golf pod samą szyję, czarne wielkie okulary. Nic się nie odzywa. Pali papierosa i patrzy. Tylko tyle. Ale wystarczy, żeby poczuć strach. Podprowadzają mnie do kogoś innego, zmieniają ten długi łańcuch na kajdanki. Ręce mam teraz z tyłu. Wsadzają mnie do jednego z tych 3 jeepów. Za kierownicą siada Mr. Big. On mnie jakby przejmuje.
Zegar w aucie pokazuje 14 z minutami, ale jestem przekonany, że jest na pewno po 19. Ten zegar działa według ich reguł. Obok mnie siada dwóch czarnych. Próbuję do nich zagadać, nawet przez ten worek. Cisza! Pada krótka odpowiedź jednego z nich. Mr. Big lekko się odwraca, rzucając myśl w powietrze. Don't worry. You are going to the airport, my friend. Nie wiem, czy to ma mnie uspokoić, ale mnie to tylko zamraża. Te zasłony dookoła tych tylnych siedzeń i znowu mi zakładają ten worek na głowę. Ruszamy. Pachnie w środku benzyną i spaloną taką gumą, ale najmocniej tymi papierosami. Jeep śmierdzi jak wędzarnia. Nawet moja ciocia Ania tyle nie pali papierosów. Czuję, że szybko jedziemy. Rzucam mną jak workiem ziemniaków. Siedzę bokiem, mam skute ręce z tyłu. Jest to droga na lotnisko? Nie sądzę. A jeżeli tak, to po co ten worek i po co ta cała szopka? Jeep gna jak opętany. Przez tkaninę słyszę tylko silnik i te krótkofalówki. Mr. Big prowadzi, jakby znał każdą dziurę w Bejrucie i jej omija. Nie wiem, gdzie jestem, ale jestem przekonany, że to nie jest droga na lotnisko. Auto zatrzymuje się gwałtownie. Jeden z czarnych wysiada, drugi zostaje przy mnie. Tak jakbym miał gdzieś uciec. Nie wiem. Po chwili otwierają drzwi i ściągają mi ten cholerny worek. Światło latarki wali mi prosto w twarz. O, jakiś nowy boss. To brodaty. Pierwszy, który mówi konkretnie. Niski, ciężki, broda na 15-20 centymetrów, przekrwione oczy. Masz coś przy sobie? Mikrofon streamujesz, nagrywasz, masz internet satelitarny. Szczela tymi pytaniami jak z karabinu. Odpowiadam znowu to samo, że jestem youtuberem, że nic nie nagrywam, że to jest jakaś pomyłka. Wypuśćcie mnie. Zaczyna mnie brodaty macać. Znajduje na szyi mój magnes od kamerki. Ściąga mi też mikrofon. Przeszukuje dokładnie kieszenie. Wyciąga gadżety, których używam do filmowania i libańskie banknoty, które miałem w drugiej kieszeni. No to pięknie. Moja mała kamerka miała służyć mi do nieprzewidzianych przygód, a teraz wygląda, jakbym miał podsłuch na sobie. No to mam niezłą przygodę, jak tak bardzo chciałem. Masz pieniądze? Tak, mam. Ile? Liczę szybko w myślach. Jakieś $4000? Mniej więcej? Gdzie są? Pokazuj, szybko! Więc wskazuję im na skrytki z forsą, że mam jedną w pasku, drugą w saszetce, dwie w plecaku, w torbie z aparatem, w spodniach. Brodaty łączy te wszystkie pliki w całość, przekłada palcami normalnie jak ksiądz różaniec. Pełen profesjonalizm. To jest 4000? Wygląda na więcej. Mam niskie nominały, lecę do Afryki, tam trzeba mieć dużo drobnych przecież. Mi się wydaje, że ty jesteś tutaj po Zaczynam się śmiać. Nie, skończyłem z tym 10 lat temu. Rzucam oczywiście głupim żartem, ale brodaty zupełnie tego nie kupuje. Byłeś przecież Baalbek, tam są sami przemytnicy. Nie jestem żadnym przemytnikiem do diabła. Brodaty zamyśla się, gapiąc się na banknoty jak dziecko w Lego. Czas płynie. Ciemno, duszno, zasło mi w gardle, język klei się do podniebienia jak cukierek. Po dłuższej chwili wyciągają mnie z auta, zmieniają mi kajdanki, nie wiadomo po co. Tym razem ręce mam z przodu i znowu on, Mr. Big. Wysiadam na nowym placu, ciemno jak w pach spalonego tytoniu unosi się jak kadzidło. Mr. Big stoi w tych kłębinach dymu, jakby był jakimś Zeusem. Baalbek, Zeus, Jowisz? Kiedyś bogowie mieli świątynię, teraz mają jeepy, broń i kodowane krótkofalówki. Co za czasy do cholery. Mr. Big wskazuje na drugi samochód. Tym razem wsiadamy tylko we dwóch. Zasłony dookoła, ale on uchyla jedno. Odzywa się do mnie spokojnie, znowu z tym samym tekstem. Don't worry, you are going to airport. Uff, może mi uwierzyli. Może to koniec tego przedstawienia. Zegar w tym aucie pokazuje 23. To już tyle czasu minęło? Samolot mam za 4 godziny. Spokojnie zdążę, to tylko formalność.
Mr. Big włącza koguta, mówi przez radio kilka zdań i wtedy nagle skręt w bok, zjeżdżamy z głównej ulicy, Mr. Big wjeżdża prostopadle w wąski przesmyk. Na drodze stoi inne auto. Usuwa się ono błyskawicznie, tak jakby ktoś tam siedział w środku. A my wjeżdżamy w tą dziurę między budynkami dosłownie na centymetry z każdej strony. Zamykam oczy, nie chcę na to patrzeć. Nie wiedziemy. Jeep nagle podskakuje, światła rozświetlają postać kobiety, która porywa dziecko z podwórka i znika z nim w drzwiach. To jest dziupla. Miejsce, którego nie ma na mapie. Ja Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w grach komputerowych. W środku stylizacja na warsztat samochodowy. Podnośniki, maski samochodów w górze. Zatrzymujemy się gwałtownie. Mr. Big wysiada, otwiera mi drzwi. Za rogiem pojawia się kolejna postać. Ciemne okulary, szary strój muzułmański, ale złoty zegarek lśni na nadgarstku. Krępy typ, mojego mniej więcej wzrostu, kamienna twarz, szeroka blizna biegnie przez całą jego facjatę, tak jakby dostał maczetą. Ten to jakiś lokalny ajatollah chyba. Mr. Big poklepuje mnie po ramieniu. You go with him. You're good boy. Don't worry. You talk to him and we go to the airport. Prowadzi mnie między samochodami. Warsztat wygląda na opuszczony, ale coś mi mówi, że tu się kręci więcej niż tylko same śruby. Zakręt, za nim schody stalowe z tymi cholernymi dziurami. I wtedy wraca do mnie jak bumerang wspomnienie z dzieciństwa. Kraków. Supermarket Hermes. Chociaż wtedy mówiło się na to dom handlowy. Mam może 5-6 lat. Z babcią idziemy na górę do tego sklepu meblowego. Tam były takie same identyczne schody jak tutaj. Dziurawe. Dostaję drgawek, duszno mi, nogi mam jak z waty, tak jak teraz. Bóg Hermes. Opiekun podróżnych. No ciekawe, czy akurat dzisiaj ma zmianę. Wchodzimy na piętro. Korytarz w kształcie litery L. Zapach farby, może wilgoci, uderza mnie mocno w nozdrza. Na ścianach plakaty z gościem w czarnym turbanie. Tu, wszędzie. Patrzy na mnie, jakby on też był zdziwiony. Co ja tu robię? Nie znam tej twarzy, ale ten wzrok mówi wszystko. Dowiem się później, że to Hassan Nasrallah, wielki lider Hezbollah w Libanie. Ajatollah nie mówi dużo, wskazuje dłonią this way. Przechodzę przed nisko zawieszoną metalową rurką, jakieś 23 cm nad podłogą. Za nią bordowy dywan we wzory. Robię krok i wtedy stop, take your shoes off. Zatrzymuję się jak wryty, ale łapię się na tym, że butem dotknąłem już tego dywanu. To jakiś test? Na to wygląda. Teraz on już wie. Nie jestem swój. Zdejmuję buty, wchodzę w samych skarpetkach na dywan. W sumie to ma rację, u nas też się w domach nie chodzi w butach. Ale ten dywan wzbudza kolejne moje wspomnienia z dzieciństwa. Bawiłem się na takim resorówkami. To był mój świat zabaw za gówniarza. Ale teraz to nie jest żadna zabawa. Pomieszczenie po lewej, jasne, za jasne, ma takie brudne ściany. Kiedyś chyba były białe. I te ciemne, okrągłe ślady, jak od głów nad fotelami kinowymi. Na środku biurko, przy nim stare krzesło obrotowe, a za nim na ścianie to wielkie lustro. Pewnie weneckie. Ajatollah mówi spokojnie. Teraz nagle jakiś taki uśmiechnięty, kulturalny, zdejmuje mi kajdanki, wszystko jest fajnie. To tylko formalność. Mówi, spokojnie kolego, nic się nie przejmuj. Siadam, oddycham i wtedy on wychodzi. Drzwi zamykają się z hukiem. Bang! Zamek obraca się. Dźwięk jak w starym sejfie. Gruby, metaliczny, ostry jak cięcie nożem. I za drzwi wrzeszczy You are fuck. You are fuck. Pada to, pamiętam dokładnie, dwukrotnie. Nie krzyk jest najgorszy. Najgorszy jest ten dźwięk klucza. Zamknięty jestem tutaj na dobre. W tej ciszy słychać tylko mój oddech. Pokój staje się nagle jakby taki większy, ale ciaśniejszy zarazem. I nagle z głośników słyszę podejdź do biurka, siadaj na fotelu, odwróć się tyłem do lustra. Idę, siadam.
plecami do szkła, tak jak powiedział. Don't play with me! Don't play with me! Krzyczy z tych głośników, normalnie jak w filmie. Tylko ja siedzę w środku tej scenografii, której zupełnie nie pojmuję. Padają pytania, dlaczego tu jestem, czy jestem dziennikarzem, co nagrywałem, z kim się tutaj spotykałem, po co byłem w Baalbek. I nagle Mohamed powiedział nam, że strasznie interesowałeś się bazą wojskową w tamtych rejonach. Mohamed? Ten Mohamed? To niemożliwe. Przecież rozmawialiśmy jak ludzie. To miły gość. Przynajmniej na takiego się wydawał. On mnie sprzedał, czy oni go przycisnęli? Oddycham głęboko, nie mam już siły grać. Mówię dokładnie to, co jest samą prawdą. Bo teraz już nie chodzi o wizerunek, tylko o przeżycie. Pytałeś o bazę wojskową, pytałeś o drony. No tak pytałem, ale tylko z ciekawości, na serio. Każde moje słowo jest teraz analizowane, każde westchnienie, każde mrugnięcie. Czy ja jestem szpiegiem? Nie, to jakiś żart przecież. Czy jestem podróżnikiem? No jasne. Czy ofiarą przypadku? No raczej. Czy dobrze gram rolę? Jaką rolę? To nie jest żaden film. Odpowiadam mu jak Katarynka, zwiedzam, nagrywam, znowu to samo, jestem youtuberem, już mi się żygać chce od tego samego powtarzania i wtedy nagle światło gaśnie, zapala się i znowu gaśnie, pulsuje, z głośników lecą jakieś dziwne częstotliwości. Efekt taki podobny, jakby się skończył program w starym telewizorze. Kręci mi się w głowie. Niedobrze mi, chyba zaraz puszczę tu pawia. Balansuję między świadomością a snem. Czy chcą mnie złamać? Co jeśli coś im powiem za dużo? Co jeśli wmówią mi coś, co się w ogóle nie wydarzyło? I znowu dźwięki, tym razem słowa po arabsku, po hebrajsku. Rozpoznaję jakby te języki, ale ich kompletnie nie rozumiem. Oni mnie testują. I wtedy ajatollah podnosi głos. Byłeś w Izraelu? Cisza. Zamarzam. I wtedy ten głos intuicji jak ze środka wrzeszczy. Michał, mów prawdę i samą prawdę i żeby cię nic nie podkusiło, żeby cokolwiek skłamać. Tak, byłem. Kiedy? W marcu. Gdzie? No, w Jerozolimie, w Betlejem, w Hebron. Ale serio kontaktowałem się z samymi Palestyńczykami, nikim innym. I nagle światło znowu gaśnie. I wtedy spokojnie, jakby nigdy nic. Dobrze, wierzę ci. Usiądź z tyłu. Więc zdezorientowany podchodzę do tego fotela pod ścianą, siadam, nogi mam jak ze wspomnianej waty. Oddycham, ale nie ufam mu za grosz. Wiem, że to jeszcze nie koniec tego przesłuchania. Minuty lecą w ciszy. I wtedy znowu ten dźwięk zamka. Otwierają się drzwi i wchodzi ajatollah. Trzyma coś w ręku. Wstań. Wyciąga on telefon z drugiej kieszeni, a w ręce trzyma plik moich banknotów. Trzymaj to przy twarzy i powtarzaj za mną. I celuje drugą ręką z komórką we mnie. Dostałem te pieniądze od Hezbo i jestem szpiegiem. On nie zdąża dokończyć. Podchodzę bliżej do niego. To się nagrywa? Pytam. Tak. To dobrze. Wyciągam rękę pod te banknoty i mówię, to są moje własne pieniądze, zarobione w Polsce. Nie mam nic wspólnego ani z Help, ani z żadnymi szpiegami, ani z Izraelem i tak krzyczę do niego wręcz, pluję, pamiętam. On patrzy na mnie, w sumie nie wiem, czy przeze mnie, czy na mnie, tak przez chwilę, sekunda, 2, 3. Ja zastygam, bo co ja właściwie robię? Krzyczę na chłopa, który mnie więzi. Ale albo mnie on teraz dobije, albo ja coś ugram. Okej. Zabiera mi te pieniądze. Idziemy, ruszaj się. Kajdanki znowu mi zakłada na nadgarstki i wychodzimy. Te same schody, to samo uczucie na wdechu. W dół jakby lżej, bo nie widzę tej otwartej przestrzeni pomiędzy schodami. Na dole stoi kto? Tak, Mr. Big. Stoi oparty o maskę swojego jeepa, pali jak zwykle. Wymieniają kilka słów z ajatollahem. Mr. Big rzuca peta, otwiera mi drzwi do samochodu, wsiadam, zasłony, znowu worek na głowę.
Lotnisko, ta, na pewno. Co za cholerny kłamca. Gdzie on teraz mnie wiezie? Jedziemy. Jeep się w końcu zatrzymuje. Słyszę, jak Mr. Big rozmawia z kimś na zewnątrz. Głosy stłumione przez materiał na mojej głowie w worku. Otwierają się drzwi i jakiś gość ściąga mi go. Mr. Big stoi obok. Patrzy na mnie za tych swoich grubych, ciemnych, wielkich okularów. To jest ostatni raz. Więcej już go nie zobaczę. Wchodzimy na teren. Brama, strażnik, coś tam notuje. Patrzy na mnie podejrzliwie. Po raz pierwszy zauważam naszywki na bluzach. Mają tutaj tak napisane General Security. Stroje takie jakby moro. To już oficjalnie. Czyli jednak jakieś służby. Tylko dlaczego wcześniej nikt nic nie mówił? Dwóch typów w wojskowych strojach prowadzi mnie na piętro. Domofon, kod do drzwi. Wchodzimy, ciasny korytarz, śmierdzi papierosami. Nie wiem, oni wszyscy tu palą w tym kraju? Na wprost od wejścia wąskie, małe biurko. Za nim siedzi on, gruby. Sylwetka jak u strongmana, ale z takim wielkim brzuszyskiem. Twarz ma napuchniętą, jakby wsadził ją do ula przed chwilą. Wokół niego siedzi 6, może 7 typów. Wszyscy jesteśmy upchani na paru metrach kwadratowych. Kilku napiętych, ze zmarszczonymi czołami. Kilku wyluzowanych, śmieją się do siebie, nie wiem czy ze mnie, czy o co tu w ogóle chodzi. Niektórzy patrzą, jakbym był martwy, inni jakbym był jakimś błaznem, a jeszcze inni jakbym był nikim. Moje rzeczy lądują na ziemi obok biurka. I znowu pytania, znowu to samo. Już nie opowiadam całej tej historii, już tak nie recytuję, już mi sił brakuje. Poszukajcie mnie panowie na YouTubie, czy ja nie kłamię, mam tam filmy, no zobaczcie, no. Ale z entuzjazmem próbuję opowiedzieć im o moich podróżach, o moich przygodach, o tym jak mnie ludzie chętnie przyjmują. Każą mi usiąść, krzesło obok toalety, więc siadam i patrzę w bok. Na korytarz. Zatrzymuję wzrok. Nie zapomnę tej chwili. Na podłodze leży człowiek. W szarym dresie. Jemu też założyli worek na głowę, ale jeszcze przewiązali mu jakby usta taką taśmą, jak się pakuje paczki. Ręce ma związane z tyłu. Widzę, że tam krew jest. On żyje? Oddycha? Nie rusza się w ogóle. Ja co oni mu zrobili? Nie mogę oderwać od niego wzroku. Nagle szturchnięcie. Co się tak gapisz? Rzuca jeden z nich. Wracam więc oczami na wprost. Gruby ma czujny wzrok jak celownik snajpera. Wojskowi wychodzą. Oddali widocznie raport i znikają za drzwiami. Czyli jednak nie jadę na lotnisko. Przynajmniej nie teraz. Mogę się czegoś napić? Pytam. Śmieją się, ale jeden z nich podaje mi sok. Piję, jest chwila ulgi. A gruby rzuca rozkazy takim nowym 2 typom. To jest Benzema i brat Lewandowskiego. O, ten. Wygląda identycznie jak Benzema. Ten napastnik z Realu. A to brat lewego. Ziomek ma wiedzę o lewym lepszą od Anki. Luzak, rozciągnięty na krześle, jakby leżał na hamaku. Zmienili mi znowu kajdanki na nowe. Kazali zabrać wszystko, ale w sumie nie, chyba torbę zostawili, nie pamiętam. Może to koniec, może mnie już wypuszczają. Wsiadamy do kolejnego jeepa, tym razem już bez worka na głowie. Na zegarze 19 z minutami. Czy to jest ten rzeczywisty czas? Jedziemy przez mroczny Bejrut. Pojedyncze światła błyskają i przecinają tą srogą ciemność. Wjeżdżamy pod biurowiec. Na wejściu siedzi kilku gości przy stoliku. Na luzaku jedzą, widzę chyba, kolację. Mi zaczyna burczeć w brzuchu. Brat lewego bierze jakiś talerzyk z naleśnikami chyba. Wsiadamy do windy. Częstuje mnie tym czymś. Próbuję. Smakuje jak naleśnik z nutellą. Jednak miły chłop. Jem, nie myślę. Winda jedzie do góry. Wysiadamy na 6. piętrze. Gabinet jak z ministerstwa. Wielkie biurko. A za nim siedzi kto? Benzema. Już tam jest? Jak on się tutaj teleportował? Siadam na sofie. Padają znowu te same pytania. Czysta rutyna. Jakby normalnie odbierali paczkę z paczkomatu. Ale Benzema jest ostry.
Nie ma z nim rozmowy. Interesują go tylko moje odpowiedzi. I wtedy wchodzi ponownie brat lewego. Kładzie się jak na hamaku. Polska? Tak. O, Lewandowski. I zaczyna się rozmowa. W końcu ktoś mnie słucha. Może on pomoże. Wszyscy znają przecież lewego. Może to mój bilet na wolność. I tak gadamy o piłce. Piątek, AC Milan rzuca takimi terminami. No jest znawca, widzę. Bayern, Barcelona, Bundesliga. Miły gość z tego brata Lewandowskiego. A ja kiedyś byłem takim fanatykiem piłki. Teraz już nie mam do tego emocji. No, taka zmiana życia. W sumie już nie rozumiem, za czym oni kurde biegają. Mówię mu, że jego kolega za biurkiem wygląda jak Benzema. O, śmiejemy się, okej. Przybijamy taką mentalną chyba piątkę. Rozmawiamy chyba z pół godziny. I wtedy wchodzi nowa postać. Niski, drobny, brązowa, skórzana kurtka. Przeszła już nie jedno. Kołnierz miał postawiony jak u filmowego gangstera. Krótkie, siwe włosy, zarost mniej więcej ten sam. Ale te oczy takie wyłupiaste, przenikliwe i czarne źrenice. Joker, tak go właśnie nazywam. Patrzy na mnie. Ja na niego. Taki pojedynek wzrokowy. Trwa to wieki. Ale on wygrywa. Opuszczam wzrok. Podchodzi jakby bliżej, twarzą do mnie na centymetry. Czuję jego oddech, mięta. Chyba właśnie mył zęby, ale ja do niego żadnej mięty nie czuję. Czoło ma napięte, brwi jak sztylety, twarz jak z napisem zaraz ci rozszarpie. I zastyga bez ruchu. A potem zaczyna coś mówić. Nie rozpoznaję tego języka. Chyba mówi do mnie po arabsku. Czekaj, to może być hebrajski. Znowu test. Czy ja zareaguję? Czy znam ten język? A niech se testuje, nic przecież nie zrobiłem. Jego głos nagle rośnie, wrzeszczy na mnie, po czym nagle stop. Twarz się zmienia, dosłownie, z lodowatego agresora w uśmiechniętego szomana. Uśmiech jak u wspomnianego Jokera. I tak się wpatruje we mnie tym swoim hipnotycznym wzrokiem z wielkimi źrenicami. On tak gra? Nie, on nie gra. On po prostu taki jest. Nieźle ma narąbane koleś pod sufitem. Nie czekając, pochyla się nad moją torbą fotograficzną, wyciąga rzeczy jedna po drugiej. What's this? Powerbank. And this. Microphone. And this. That's pendrive. I on się zatrzymuje. Ogląda ten pendrive z każdej strony, jakby to był jakiś artefakt z filmu, co najmniej o Jamesie Bondzie. Mam w torbie ze 6 dysków twardych, ale on gapi się na ten pendrive. Serio? Jego oczy błyszczą. To już nie jest zabawa, ale zestaw pytań jakby inny wyciągnął z kieszeni. Dla kogo pracujesz? Co to za urządzenie? Kogo znasz w Libanie? Nie zmyślaj nic, Michał. Nie kombinuj. Intuicja mówi jedno. Prawda i tylko prawda. Więc mu tłumaczę. Odpowiadam spokojnie, konkretnie, bez histerii i bez jakiejś dłuższej historii. Po kilkunastu minutach rzuca tym pendrive'em na stół. Zostawia torbę, ale zabiera mój paszport i wychodzi. No i po mnie. Paszport to życie, bez niego jestem niczym. Brat lewego już się do mnie nie odzywa. Próbuje go zagadywać. Fajnie było przed sekundą. Kompletnie nie reaguje na moje słowa. Benzema siedzi za tym wielkim biurkiem. Patrzy bez słowa. Jak jakiś cholerny prezes firmy. To już nie rozmowa, to obserwacja. Czekają na coś, może na jakiś rozkaz. Na ścianie zegar. Prawie północ. Czy to prawdziwy czas? Nie mam pojęcia. Nie mam kompletnie punktu jakiegoś odniesienia. Opadam z sił. Osuwam się na tej kanapie. Nie wiem, czy zasypiam, czy po prostu wyłączam się na chwilę. I nagle jeb!
Ruszaj się, szybko, jedziemy na lotnisko, masz samolot za chwilę. Adrenalina jakby wróciła we wszystkie części mojego ciała. Chwytam plecak, torbę, wybiegamy do windy. Widzę, że Benzema trzyma moje dokumenty, ma też mój paszport. Zjeżdżamy na dół. Tam przy stoliku siedzi tylko jeden strażnik, reszta jakby wyparowała. Wsiadamy do jeepa, startujemy z piskiem opon i lecimy przez Bejrut. W samochodzie ja, Benzema i brat lewego. Nie mówią nic, ale ja już wszystko sobie powiedziałem. O słodki Jezu, jestem wolny nareszcie, nareszcie. Afryka czeka. Ciekawe, która godzina. Patrzę kątem oka na telefon Benzemy. Za 10:01 w nocy. Czyli mam 2 godziny do wylotu. To wystarczy, spokojnie. I wtedy nagle coś się nie zgadza. Auto zwalnia, skręca i widzę znowu tą cholerną bramę. Betonowy mur, metalowe wrota, posterunek bez okien. Nie, nie, nie. To nie może być to samo miejsce. Wracają 2 razy w to samo piekło. Drzwi się otwierają. Nikt mnie już nie szarpie, po prostu wychodzę tak. Jakby to było wyjście do hotelu. Jakbyśmy wrócili po coś, o czym zapomniałem. Ale ja pamiętam wszystko. Wychodzimy na górę. Tym razem już znam drogę. Nie pytam, nie protestuję. Zamieniam się w sumie w jakieś takie ciało, które się tylko porusza. Drzwi się otwierają w korytarzu, ci sami ludzie. Gruby za biurkiem, z tym samym wzrokiem, z tym samym brzuchem. Nie jest ani zaskoczony, ani zadowolony. Oni wiedzieli, że tu wrócę. Może to był cały plan? To był kolejny i kolejny test. Wszystko tu jest jakimś cholernym testem. Najgorsza nie jest przemoc, najgorsza jest ta nadzieja, bo ona pozwala ci myśleć, że to wszystko może się zaraz skończyć. A to jedna wielka ściema. Ta sama przestrzeń, te same twarze, korytarz. Gruby bierze znowu ten plik mojej forsy. Podnosi go w górę i z uśmiechem pyta mnie. Ile tu jest? No, $4000, odpowiadam bez mrugnięcia. Wiesz, ile my zarabiamy? $200 na miesiąc. Tu masz kupę kasy. Gruby coś tam wypisuje, macha tym swoim długopisem po kartce, przekłada te wszystkie dokumenty, papiery. Podejdź. Tutaj podpisz, tu. Patrzę na niego, nic nie podpiszę. Chcę zadzwonić do mojej ambasady w ogóle. Brat lewego nagle się odzywa, unosi brwi. Ambasada jest zamknięta, zwłaszcza o tej godzinie. Co ty sobie myślisz? Oni śpią. Wiem, że nie jest zamknięta. Przecież to jest ambasada. Tam pracują całą dobę. To jest placówka dyplomatyczna. Mam przecież prawo do kontaktu. Brat lewego podnosi głos. Tutaj nie masz żadnych praw, gościu. Patrzę na tą kartkę, nic nie rozumiem. I mówię, nic nie podpiszę. Nie wiem, co tu jest napisane. Gruby mówi do mnie, to jest informacja o twoich pieniądzach. Ile masz pieniędzy? Tylko tyle. Ale to jest po arabsku, ja tego nie będę podpisywał. Znowu odpowiadam. Gdyby chcieli, już by mnie zmusili, ale oni nie chcą. Oni chcą, żebym to zrobił z własnej woli, więc zmieniam taktykę. Milczę, nie reaguję. Czekam. Gruby zaczyna się kręcić. Widać, że mu to nie pasuje. Chyba chciałby iść zaraz do domu. Mówi coś w stylu, to teraz trzeba to będzie wszystko skserować. Wiesz, ile to jest roboty? Każdy banknot. Ja mam czas. No co mi pozostało? Czas to jedyna rzecz, jaką mam więcej niż oni. Benzema z bratem lewego wychodzą. Brat lewego odwraca się na progu. Oczy już nie mają tego luzu, co w windzie, czy na tej kanapie, czy kiedy mi dawał naleśnika, tylko taką złość, wręcz zawiść i rzuca. Happy New Year! Gruby kładzie banknoty na skanerze, kartka po kartce. To trwa wieczność. W końcu daje mi plik tych wszystkich odbitek A4 i mówi podpisuj. Każdą kartkę, na każdej kartce więc podpisuję. To są moje własne pieniądze przywiezione z Polski. I podpis.
Rysuję też jeszcze takie kreski przed tym zdaniem i po tym zdaniu, no, na wszelki wypadek, żeby nic nie dopisali, bo ja nie wiem czego się po nich spodziewać. I tak siedzę jeszcze tam, nie wiem, kilkanaście minut, milczę. Gruby kończy tą swoją całą papierologię, sięga po krótkofalówkę i mówi: gotowe, przyprowadźcie ich. Drzwi się otwierają. Znowu dwóch wojskowych, tym razem inni, ale w tym samym stylu inne gęby. Torbę zostaw, zabieraj plecak, jedziesz z nimi do więzienia. I wtedy do mnie dociera. Już nie jestem zatrzymany. Jestem więźniem.